Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Mieścimy się w Warszawie i jesteśmy sklepem internetowym modelarskim, ale oczywiście macie możliwość odbioru zamówień złożonych w sklepie internetowym osobiście. A jak czasami będziecie już po odbiór, to możecie sobie coś dokupić z magazynu. Z oferty oczywiście sklepu internetowego. Witam dzisiaj wszystkich swoich widzów. Witam gorąco oczywiście moich subskrybentów, a oglądaczy, podglądaczy mojego kanału. Jeżeli chcecie być też gorąco witani, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Posłuchajcie, niedługo, jeżeli się postaracie ja się też oczywiście staram, to będzie 1000 subów i wtedy zostaną mi odblokowane kolejne możliwości YouTube'a. A bohaterem dzisiejszego unboxingu, uwaga, będzie bombowiec nurkujący Ju-87 w wersji B2, tak zwana sztuka. Sztuki różnie są nazywane. Oczywiście to jest czołg, niszczyciel, a nie sztukas. No i mamy właśnie, że tu mamy Junkersa Ju-87 B2, sztuka, czyli sztukas po naszemu, niemiecki bombowiec nurkujący. Tak prezentuje się artbox i uwaga, szukałem w internecie, czy ten model nadaje się, inaczej, czy ten model dokonywał nalotów we wrześniu 1939 roku. Powiem Wam, że z tego co zauważyłem, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że model B2 brał udział w nalotach w wrześniu 1939 roku. Tu mamy, z racji tego, że jest to firma Zvezda, jest to rosyjska firma, która coraz bardziej się rozwija, coraz lepsze nam dostarcza modele. Dystrybutor naznacza wszystkie modele Zvezdy, aby wstrzymali wreszcie tą niesamowicie brutalną wojnę na Ukrainie. A teraz do modelu. Co tutaj znajdziemy z tyłu? Producent pokazuje nam złożony, uwaga, złożony, niesklejony sztukasa i super sprawa to jest, posłuchajcie. Jest strzelec i figurka również pilota. Są tutaj figurki, więc powiem Wam naprawdę duży plus dla Zvezdy za ostatnio dodawanie do modeli takiego prostego, szybkiego złożenia, tak, dla podstawowych modelarzy, którzy zaczynają, oczywiście nie tylko. Każdy, kto chce mieć fajnego sztukasa, no to sobie zakupi tą Zvezdę, ale szczególnie te modele polecam modelarzom początkującym. Ja zaczynałem również od samolotów. Nie mówię, że nie będę kontynuował modelarstwa, swojej przygody również z modelami samolotów, nie tylko czołgów. Tu mamy właśnie jeszcze modele wyszczególnione. Jaka trójkę mamy Messerschmitta Bf-109 F2 w wersji zimowej malowaniu z frontu wschodniego, ale uwaga, również z Afryki korpus. Dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze mówię. Jaki mamy? Oczywiście Focke-Wulfa, tutaj powinno być 190, czeski błąd, bo 109 jest, w wersji A4. Bardzo fajny też model i uwaga, te wszystkie modele zawierają pilociki. Jak to żona kolegi mówi, laleczki. Nie używajcie tego słowa. I tutaj wchodzimy do środka już pudełka, czyli standardowy unboxing. Model naprawdę, kawał modelu jest. Ja sobie tutaj otworzę pudełko. Ale wiecie co, czegoś mi brakuje. Gdzie jest papierowy, instrukcja? No właśnie. No i powiem Wam tak. Części plastikowe na razie odkładam. Proszę bardzo, zaglądamy do instrukcji. I tu już nam producent mówi, że zaczynamy od skrzydła, który zawiera oczywiście część kadłuba.
I tu już widzimy, że możemy montować bez kleju, składać. Kolejne etapy składania. Częściową kabinę mamy pilotów. Zaraz zobaczycie, jak ładnie są wykonane figurki. Mamy pilota, strzelca. Figurki składają się z kilku elementów, bo tutaj mamy na przykład część pilota jest w fotelu i dwa pozostałe elementy są, posłuchajcie, jeszcze oddzielnie. Fajnie jest to, bardzo fajnie rozwiązane, łącznie z pojemnikiem chyba na łuski. Tak prezentuje się, powiedzmy, ta kabina na skrzydle zamieszczona. Mamy pozostałe elementy. Tu widzimy, jak składać właśnie śmigło. Tu zakładamy już, również proszę zwrócić, że tu możemy snap, czyli wcisnąć, tak? I będzie wszystko w pożądalu. Tak samo wiele elementów zewnętrznych. Mamy dwa malowania. Super. Północna Afryka, proszę bardzo. Oraz posłuchajcie, zachodnia Europa. Dla Rosjan 1940 rok. Więc jak chcecie zrobić sobie wrześniowy model, musicie dopatrzyć się, czy na pewno B2, tak dobrze mówię? Tak, B2 było używane we wrześniu 1939 roku. No, wydaje mi się, że tak. No i co tu jeszcze mamy? Rozmieszczenie kalkomanii. Tylko musimy zobaczyć dokładnie, które kalkomanie do której wersji. Tu mamy rozmieszczenie kalkomanii na górze i dołu. Mamy możliwość dołączenia dwóch bomb na skrzydle, jak i jednej również podwieszanej bomby właśnie do tą, którą zrzucał podczas nurkowania. Oczywiście te też mógł zrzucić. I mamy też pokazane kolory. No to tutaj zmykamy na razie z instrukcji. Biorę torebkę z kalkomaniami. Ze Zvezdą, jeżeli chodzi o kalkomanię, to jest trochę słabo. Trzeba z nimi powalczyć. Zaraz Wam o tym powiem. W międzyczasie załapałem się tutaj, proszę bardzo, na podkład. Tak prezentuje się kabina. Klarowna. Z dużą ilością tutaj elementów, ponieważ to jest jedna z wczesnych wersji. Tu mamy właśnie tą osłonę, dodatkową pancerną szybę właśnie dla strzelca tylnego. Dodatkowe elementy. Powinien cieszyć się dużym powodzeniem ten model. Wiadomo, że zaawansowani modelarzy będą kupować zupełnie inne modele, ale dla kogoś, kto początkuje, jak najbardziej polecam. Super jest deska rozdzielcza, proszę bardzo, kalkomanie na deskę. I tutaj, jeżeli chodzi o kalkomanie, one są dość sztywne i tu należy użyć płynów zmiękczających, które są pod kalki się stosuje, jak i również na kalki. Oddzielny film zrobiłem o właśnie płynach do kalkomanii firmy Amo by Mick Jimenez i naprawdę gorąco te kalki polecam. Oczywiście osoby początkujące powinny obejrzeć filmik, nie tylko mój, ale jeszcze inne, żeby dokładnie nie popełnić żadnego błędu. I pamiętajcie, one śmierdziuchują. Tak prezentuje się, posłuchajcie, sam model. Linie podziałów głębne, delikatne są. Powiem Wam, że jakbym początkował, naprawdę ja sklejałem kiedyś Junkersa, ale no to w porównaniu z tym, no to było słabizna. Nawet nie pamiętam jakiej firmy. No i pilocików nie miał. Tu mamy pilotów. Tak się prezentuje skrzydło. Jak na prosty model, no to żeby każda firma tak robiła, to będzie super. Oczywiście nie porównuję go do specjalizującej się w modelach samolotów 7.2 i 4.8 Army, czy broń Boże tak samo i BG. Ich modele naprawdę przewyższają na pewno ten model pod względem detalu i jakości. Ale tak jak mówię, no nie każdy potrafi wszystkie jeszcze elementy, nie jest tak zaawansowany, a tam troszeczkę trzeba poświęcić więcej czasu. Powiem Wam, że piloci super są.
Bardzo ładnie wykonany. Więc fani figurek z Wezdy powinni tak samo przyznać mi rację. Z drugiej strony wygląda tak. Tu mamy te zatrzaski właśnie. Mamy oddzielnie właśnie pióra tylne skrzydeł. Druga większa ramka. Tak się prezentuje kadłub od wewnątrz. Bardzo fajnie to wygląda. Tak wygląda na zewnątrz. Też bardzo dokładnie, czysto zrobione, bez żadnych zapadnięć, wklęśnięć, czyli tak zwanych skurczy. Nie ma żadnych nadlewek. Tu mamy osłonę goleni właśnie Junkersa. Mamy dodatkowy zbiornik paliwa. Tylne stateczny, pionowe, tak, to są stateczniki. Poziome, przepraszam. Koła z protektorem, nie golasy. Tu mamy wydechy od silnika. Kolejne elementy. Druga część tutaj właśnie. Koło jest już zrobione razem z ramką, znaczy z kadłubem. No to niczemu nie przeszkadza. Bardzo ładnie zdetalowana ramka. Znaczy model. Powiem Wam, jak na model uproszczony dla początkujących modelarzy w bardzo dostępnej cenie. Pamiętajcie, Zvezda ma niskie ceny, więc naprawdę tutaj zachęcam osoby, które niedawno zaczęły przygodę z modelarstwem, chcą skleić modele, nauczyć się, podszkolić. Jak najbardziej polecam modele Zvezdy. Są w pożądalu. No i moi mili, co tutaj dużo mówić więcej? Zapraszam Was do oglądania innych moich filmów na kanale. A bohaterem dzisiejszego unboxingu był model Junkersa U87 w wersji B2, tak zwana tutaj bombowiec nurkujący, sztukas. Dziękuję Wam za uwagę. Tu będziecie mieli pozostałe filmy. Będzie również film do właśnie kalkomanii ammo. Zapraszam do subowania, zapraszam do sklepu. Link w opisie poniżej filmu. Do następnego odcinka. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.